Banica, wieś w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, położona w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, w górnym biegu rzeki Białej, będącej dopływem Dunajca. Jest to jedna z później lokowanych wsi w regionie. Przywilej lokacyjny wydał w 1574 roku biskup krakowski Franciszek Krasiński Iwanowi, synowi Jaśka z niedalekiej Śnietnicy. Nazwę wzięła wieś od nazwy przepływającego przez nią potoku. Od początku istnienia do rozbiorów należała ona do państwa muszyńskiego biskupów krakowskich, uchodząc w nim za jedną z biedniejszych. W inwentarzu z 1668 roku zanotowano w niej 22 kmieci gospodarujących na 15 łanach ziemi. Przed II wojną światową Banica liczyła ponad 500 mieszkańców, prawie wyłącznie Łemków. Część z nich wyjechała tuż po ukończeniu wojny na Ukrainę, a większość pozostałych została wysiedlona w 1947 roku w ramach akcji Wisła. Po 1947 roku ponownie zasiedlili ją polscy osadnicy, przybyli głównie z Podhala i Sądecczyzny. We wsi znajduje się zabytkowa cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana z końca XVIII wieku, obecnie służąca jako kościół rzymskokatolicki. Wnętrze świątyni zdobi ikonostas datowany przez historyków sztuki na 1787 rok, choć część z nich pochodzi z poprzednich banickich świątyń. Uwagę zwracają XIX-wieczny ołtarz z wyobrażeniem sceny w niebo wstąpienia Matki Boskiej, ikony z XVI i XVII wieku oraz carskie wrota, których skrzydła umieszczono po bokach ołtarza. W cerkwi znajduje się także obraz przedstawiający świętego Michała Archanioła datowany na 1702 rok. Izby. Wieś leżąca w dolinie rzeki Biała, mającej swoje źródła na pobliskiej górze Lackowa. Jak wiele innych wsi łemkowskich, izby powstały w XVI wieku, a dokładnie w 1547 roku. Przywileju lokacyjnego udzielił biskup Samuel Maciejowski. Wioska stała się częścią państwa muszyńskiego i tak było aż do 1772 roku. Owe państwo to klucz muszyński należący do biskupów krakowskich, generujący na potrzeby właścicieli spore zyski. W ramach odzyskiwania majątków po akcji Wisła w izbach mieszka aktualnie kilka rodzin łemkowskich. W izbach znajduje się cerkiew z 1888 roku. Świątynia wzniesiona została w stylu józefińskim. Nosi wezwanie świętego Łukasza. Obecnie pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego. W XIX wieku we wnętrzu było ponoć klejowe malowidło przedstawiające Kazimierza Pułaskiego. Zostało jednak zamalowane. We wnętrzu znajduje się ikonostas z ikonami autorstwa słynnych braci Bogdańskich. Jeszcze w połowie XX wieku w cerkwi znajdował się egzemplarz kazań na niedzielę Piotra Skargi. Co się z kazaniami stało, nikt nie wie. Zaginęły.
Nieopodal centrum wsi znajduje się wzgórze nazywane Szumienicznym Wierchem. Bywa też nazywane Szybernym Wierchem. Jedna z legend głosi, że za czasów konfederatów stanęła tam szubienica. Miała na celu zmotywować okolicznych mieszkańców do wsparcia szlacheckiej inicjatywy. Według podań na szubienicy wieszano rusnaków, którzy nie chcieli wspierać konfederatów. Przez wioskę wiódł trakt handlowy na Węgry, co czyniło Izby ważną miejscowością. O tym, że wieś była strategicznie zlokalizowana, świadczą wydarzenia z drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to konfederaci barscy walczyli o Polskę i własne przywileje. Tutaj w 1770 roku wzniesiono jeden z obozów waronnych. Wkrótce Izby i Wysowa stały się głównymi bazami wypadowymi Kazimierza Pułaskiego, późniejszego bohatera Stanów Zjednoczonych.